Witajcie kochani, to już 7. odcinek naszego podcastu. Między nami to znowu weekend, to znowu my i to znowu nasz odcinek. Chociaż dzisiejsze spotkanie będzie dość nietypowe i dość oryginalne, bo dzisiaj spełniamy wasze marzenia. Nie będą to muzyczne marzenia, a podcastowe, bo porozmawiamy na temat, który dostaliśmy Od was przychodzimy po prośbie. Jeden z naszych słuchaczy, podglądaczy poprosił nas o konkretny temat, a więc przychodzimy z odpowiedzią. My dzisiaj jak złota rybka spełniamy wasze życzenia i dzisiaj porozmawiamy o przyjaźni damsko-męskiej. Albo męsko-damskiej. Albo męsko-damskiej. Czy takowa istnieje? Rozłożymy ją na czynniki pierwsze i zobaczymy, czy my jeszcze będziemy się przyjaźnić, kolegować po tym odcinku, czy nie. No ja się nie zamierzam kłócić, ale zobaczymy jak to będzie. Intro. Bądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, pogadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami. Potańczone, podśpiewane, to teraz jeszcze jedna część zadania. Tutaj. Bum. Tu. Uderz w dzwona. Dzyń, dzyń, ale żeby uderzyć w tego dzwona, najpierw należy poczarować, a dokładnie znaleźć przycisk subskrybuj obok naszego awatara, tam na dole i on najprawdopodobniej jest czerwony, ale jak go klikniecie, to zrobi się szary. To był dzwon. Uderzony dzwon. Podzwonione. Czy ty masz koleżanki? No mam koleżanki, mam przyjaciółki, mam znajome i mam ludzi, których po prostu znałem. Ale jak to jest u ciebie? Jest więcej tych przyjaciół, tych znajomych płci kobiecej, czy jednak męskiej, czy jest to mniej więcej porównywalne, takie pół na pół? Znaczy, wiesz, ja raczej się z dziewczynami bardziej dogaduję. Po prostu. Ja mam taką naturę, że wiesz, mamy więcej wspólnych tematów. Mam 1 milion kosmetyków tu na półeczce. Mam kosmetyki, mam paznokcie, mam włoski zrobione, ja się znam. No znasz się, no nie mogę ci tego zabrać. Znam, dlatego co ja z chłopem o tym pogadam? Z chłopem będę gadać o pazurach, myślisz? No a dlaczego by nie? Może mu podpowiesz, jak skórki podciąć i wyciąć, żeby był bardziej zadbany i żeby kobiety nie podrapał. Nie, ich to nie interesuje. Ja ci mówię. Ale niektórzy są metroseksualni i chodzą na paznokcie i są tam malnięte bezbarwnym no są, ale lakierkiem. ja akurat takich nie znam. No ty tam nie masz bezbarwnego, tam jest shiny. Znaczy bezbarwny też jest. Trzeba to To jakoś jest top utrwalić. code. To jest top code. Utrwalone. No ale dobra, nie o paznokciach. Te koleżanki, mówisz, że jednak zdecydowanie jest ich więcej. A nie zastanawiałeś się nigdy, czy nie lepiej by było jednak dzielić to życie z kumplami? Wiesz co, to też nie jest tak, że ja nie mam żadnego chłopaka w znajomych. Mam kolegów, oczywiście, że mam kolegów. Każdy ma kolegów, masz kolegów, ja też mam kolegów. Przyjaciółki też mam, koleżanki mam, ale tak jak pytałaś, czy większą część stanowią działchy? Tak, prawda. Działchy u mnie. Girl power. A jak to jest u ciebie, Bacha? Wiesz co, ja mam brata o 10 lat starszego. I z bratem się przyjaźnisz? No poczekaj, bo ty zawsze musisz od razu wszystko wiedzieć. Daj się rozwinąć historii. Mam tego wspomnianego brata i ja tak dorastałam wśród jego towarzystwa. Koledzy, nie koledzy i tak mi jakoś zostało, że bardziej mi pasowali i pasują jako znajomi i bliżsi znajomi faceci. Mam wrażenie, że nawet mniej plotkują niż baby, chociaż jak się rozkręcą, to... O kurde, no to jest... Jedziemy na tym samym wózku, patrz. Ja, chłop, koleguję się z babami. Ty, baba, kolegujesz się z chłopami. Można? Wnioski? Można. Wnioski? Poproszę wnioski w komentarzach. Tam na dole sekcja komentarzy należy do naszych specjalistów podcastowych. No ale tutaj powinniśmy się tak szerzej zastanowić, czy ta przyjaźń, znajomość jest naprawdę możliwa, bo żeby ona istniała, to powinna być taka platoniczna znajomość, bez jakichś większych uczuć. Powinny być zachowane granice. Oczywiście, że tak. Znaczy, wiesz co, ja kocham każdego z moich przyjaciół. Kocham ale wiesz, może być miłość miłością, a miłość. Dokładnie, nie ma w tym nawet krzty. Chciałem powiedzieć krzty i cząstki, dlatego powiem krzcząstki. Krzcząstki. Nie ma tam nawet krzcząstki romantyzmu w tym wszystkim. To nie po to są przyjaźnie, w ogóle.
w ogóle, nieważne czy z chłopem, czy z babą, jeżeli się przyjaźnisz, to się przyjaźnisz, nie jesteście w relacji po to, żeby się kochać nawzajem i nie wiadomo co. Dosłownie i przenośni. Dokładnie. Mi się wydaje, że jednak na początku znajomości gdzieś tam przynajmniej podświadomie sobie należy dać jakieś takie granice. To jest znajomy, to jest przyjaciel, nic więcej, żeby Moja była dziewczyna bardzo dokładnie to nazywała. Jak? Ona mówiła, że trzeba sobie kogoś ostemplować. I ona mówi tak, ona mówi tak, dostajesz stempelek przyjaciela, jesteś przyjacielem, dostajesz stempelek debila, jesteś debilem w moich oczach. Tak jest. No dobrze, no ale jak przebywasz z taką osobą dłużej i przebywasz i rozmawiasz, spędzasz czas, to co wtedy, kiedy po której stronie zaczyna Zdarza pojawiać się jakieś uczucie, że człowiek chce coś więcej i więcej i więcej? Co wtedy zrobić? A ja ci powiem, co trzeba zrobić. Trzeba sobie przewartościować twoją decyzję. Dlatego, że musisz sobie wtedy ustalić, co jest dla ciebie ważniejsze. Mieć przyjaciela, czy, uwaga, mieć tylko próbę. Bo ta próba może się okazać w różnoraki sposób. I można stracić Tak, i bliską możesz osobę. stracić przyjaciela, dlatego czasami to jest niewarte. Jeżeli macie świetną relację, świetnie się dogadujecie, świetnie spędza wam się czas, szanuj to, celebruj to, doceniaj i tak dalej, bo właśnie przez takie głupoty to się rozpada i potem nie masz. No i nie masz. I co? Lepiej mieć niż nie mieć. Tak mówią, ale tak... To ja jeszcze podrążę ten temat. Czy w takim razie, załóżmy, jest kobieta, która jest teraz twoją przyjaciółką, czy ona powinna powiedzieć, że coś czuje, czy nie? Znaczy, wiesz co... Czy lepiej to gdzieś tam w głowie sobie przepracować i jednak nic nie mówić tej drugiej strony? Zależy na jakim stopniu zażyłości jesteś z przyjacielem. Ja na przykład uważam, że ja mojemu przyjacielowi jestem w stanie powiedzieć praktycznie wszystko. Ale co, jakbyś się zakochał, to romantycznie byś powiedział: Stasiu, bo ja jednak coś więcej do ciebie czuję. Nie zrobił tego w sposób zalotny, typu ja cię kocham, to ty też mnie kochaj, okej? Kochajmy się razem. Tak, tylko nie, bym powiedział, że słuchaj, mam coś do przepracowania. Zacząłem się czuć w inny sposób niż czułem się wcześniej. I to jest coś, z czym muszę sobie poradzić. Porozmawiajmy o tym albo coś tam, bo możliwe, że też się okaże, że wiesz, się fajnie z drugiej strony też w twoim kierunku. Ja dzisiaj jestem jakiś nerwany, ale wierzcie mi, w tym wszystkim, co mówię, jest gdzieś tam sens, tylko musicie się go doczekać z czasem. Bo uwalnia nam się energia, bo zjedliśmy sytą kolację, obiadokolację. Kolacja to jedna, ale my widzieliśmy kurczaja, byliśmy na treningu. Ja do tej pory zmęczona jestem. Ja też. Tym widokiem spoconych ciał tyle w jednym pomieszczeniu. Pani kochana. Ale o panu Kuczaju będzie kiedy indziej. Będzie. Oglądajcie, subskrybujcie, bo będzie odcinek z nim związany. Ale my wracamy do naszego dzisiaj głównego tematu, do tych znajomości, przyjaźni. I tak się zastanawiam, kto bardziej z kim woli się kolegować i przyjaźnić? Faceci z kobietami, czy kobiety z facetami? Ja chciałem jeszcze nawiązać do czegoś, co mówiliśmy wcześniej. A propos tych takich relacji, które się rozwijają i przeradzają się w te takie romantyczne, nie? Ja w moim otoczeniu mam dużo dziewczyn i zawsze miałem w życiu właściwie. My ustalaliśmy coś takiego, że jeżeli jedna ze stron Granice na samym początku. zacznie coś czuć w kierunku drugiej osoby, to jest problem. I ten problem generalnie wywodzi się stąd, że nawet jak jedna osoba przyjdzie do drugiej i powie tak, słuchaj, czuję coś więcej, a druga osoba, powiedzmy, ją odrzuci i powie, zostańmy przyjaciółmi, bawmy się dobrze, to bardzo często się zdarza, że ta druga osoba nie będzie potrafiła być twoim przyjacielem. Ona powie, okej, zostańmy przyjaciółmi, żeby cię zatrzymać przy sobie, żeby dalej mieć z tobą kontakt, ale ona już inaczej na ciebie patrzy, już ma taką miłość w oczach i tak dalej, ale w moich oczach jest to bardzo krzywdzące. Ja widzę, jak ta osoba jest smutna, jakie to jest tak, muszę być przyjacielem, żebyś mi nie uciekł. Tak, ale jest zraniona i mnie to boli wtedy, nie? Oczywiście to też może być w drugą stronę. Dlatego mimo tego, że zostajesz przyjacielem, w momencie, kiedy zaczyna się ten pierwiastek miłosny, robi się problem. Robi się problem, ale według badań, według sondaży, to 68% par tak naprawdę zaczyna się od przyjaźni, takiej, gdzie na początku były ustalone granice, nic nie będzie między nami,
A No. potem się okazuje, jest coś więcej między nami i jest to piękny początek pięknej historii, gdzie jest miłość minion. Bo się mówi przecież, że twój partner Powinien być twoim przyjacielem. Prawda? Patrz, nie ćwiczyliśmy tego. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No ja, Wala, nie mam zajebistego przyjaciela. Jestem w stanie do niego przyjść z wszystkim. I to się ceni. I tak powinno być, że w związkach twój partner jest twoim przyjacielem, że możesz na niego liczyć, że cię wspiera, że, nie wiem, przyniesie ci herbatkę, jak ci źle przytuli, jak ci Czyli smutno. co? Najpierw miłość, potem przyjaźń, czy najpierw przyjaźń, potem miłość? Dlatego, że jak już jesteś z chłopem... Albo z babą. Albo z babą i ci dobrze z nim, albo z nią i potem ta osoba zaczyna być twoim najlepszym przyjacielem, twoją właściwie taką nieodzowną cząstką, nierozłączną cząstką twojego świata. Ale wiesz co, to jest trudne pytanie, czy najpierw ta miłość, a potem przyjaźń, czy najpierw przyjaźń, a potem miłość i nie wiem, która opcja jest lepsza, chociaż mnie bardziej chyba kusi, że najpierw ta przyjaźń i potem to może się przekształcić w miłość, chociaż z drugiej strony też brzmi dobrze i tak, no nie wiem. Wydaje mi się, że obie opcje mogą być poprawne. Chociaż tak właśnie jak mówimy o tej przyjaźni, która się przeradza w to uczucie romantyczne, to nie zawsze jest faux pas. Bo jeżeli druga strona czuje to samo, no to jesteście na wygranej drodze, jesteście naprawdę, wiecie... Już mi niosą suknię z jesteście weloną. na drodze do ślubu. Do pięknej historii. Windą do nieba. Tak może się wtedy zakończyć. Przyjaźń może być to piękne love story i happy ending i miłość milion. Dokładnie, bo z przyjacielem to się tak długo jest, nie? Tak jak sobie pomyślisz, bo nie mówię teraz o związkach, ale pomyśl sobie o przyjaźniach. Mhm. Jeżeli ja sobie pomyślę o samym słowie przyjaźń, to od razu pojawiają mi się twarze. Pojawiają mi się ludzie, z którymi się znam kopę lat. Bo takie relacje trwają. Ja mam w swoim otoczeniu ludzi, z którymi znamy się po 20 lat, po 15 i tak dalej. Przyjaźnie z reguły trwają bardzo długo. Tak. Ze związkami może troszeczkę tak nie było w moim życiu. Różnie to bywa. Różnie to bywało, nie? I teraz się zastanawiam, czy jakbyśmy się zeszli z tą osobą, czy my byśmy byli tak to w związku 20 lat, czy 15? Jeżeli Mówisz o osobach, z którymi jesteś przyjaźni, tak? Tak. Czy by to pykło i udało się stworzyć coś więcej niż Czy może przyjaźń? właśnie dlatego to tyle trwa, że my Bo nie ma jesteśmy relacji na tej fajnej romantycznej. stopie przyjacielskiej? Że są te granice. Wiesz co, nie wiem, bo tak ja bym tutaj jeszcze tak zahaczyła o statystyki, bo jestem taką panią statystyką. Nie jesteś Pani statystyczna. Pani statystka? Pani statystka, to według badań wynika, że 35% kobiet woli przyjaźnić się z innymi kobietami, 24% z mężczyznami, a 41% gancegali. Obojętnie, czy to będzie facet, ja czy kobieta. myślałem, że to będzie troszkę na odwrót, że to kobiety będą bardziej chciały z facetami się przyjaźnić. No, faceci jednak wolą w sumie przyjaźnić się z kobietami, bo aż 48% mężczyzn wybiera kobiety jako przyjaciółki, a 42% to jednak, no dobra, może być ten kumpel od napoju wyskokowego, czy też od piłki nożnej. Takie do wyjścia. Takie do wyjścia, Tak. do wyjścia. I ja się zastanawiam, co naprawdę nam uświadamia, że dana osoba staje się naszym przyjacielem. W którym momencie? U mnie, wiesz co, bo ja ci o tym opowiadałem wcześniej. Nie wiem, czy to teraz tak powinienem przytać przed kamerą, ale powiem. Ja mam strasznie proste wymagania, jeżeli chodzi o przyjaźnie. Naprawdę proste. No, słuchamy, odpalamy Mam całą zeszyciki. jedną co? Jeden wymóg, jedno kryterium. Ja potrzebuję, żeby ta osoba była dla mnie dostępna. I to tyle. Wiesz co, ja się lubię cieszyć głupotami. Ja lubię zadzwonić znienacka i tak dalej. Ja No. potrzebuję sobie wyjść czy na kawę, czy na piwo, czy... Teraz nie piję, akurat ale były takie czasy. I ja po prostu dzwonię do tej osoby, ja wiem, że ta osoba znajdzie dla mnie czas, albo że będzie chciała ze mną być, że lubi moje towarzystwo i to tyle. Ja potrzebuję, żeby ta osoba była dla mnie tak dostępna, jak ja dla niej. Tyle. Tu się z tobą zgodzę, ale co jeszcze taki idealny przyjaciel poza czasem powinien mieć? Czym się charakteryzować? Na pewno powinien gdzieś tam cię trzymać między swoimi priorytetami. Za czym idzie, jeżeli na przykład ty będziesz chciała wyjść do parku na spacer, to ta osoba powie, a
Poszłabym, ale muszę skosić trawę i wtedy trawa jest ważniejsza od ciebie, wiesz co chodzi? Bo jest dużo rzeczy, które musisz zrobić w ciągu dnia, spoko, ale jeżeli to się potem przeradza w schemat, że zawsze jest coś ważniejszego od ciebie, no to nie jest przyjaźń. To już bardziej znajomość. Tak. Bo się widzicie od czasu do czasu, ale to nie dlatego, że ta osoba jest tak zabiegana, tylko że nie wybrała ciebie ponad swoje takie bzdury, które ma do zrobienia w ciągu dnia. Wiesz, co mi się wydaje, co powinno też być dość istotne, jeśli chodzi o przyjaźń, żeby po pierwsze dotrzymywać słowa, jeżeli na coś się umawiamy, a po drugie, żeby być prawdomównym. Żeby nie kłamać tej drugiej osoby. No i trzeba też móc na sobie polegać. Tak samo, jak to mówią, w biedzie, jak i w dostatku. To znaczy, że dzielić się sukcesami, dzielić się smutkami, nie czuć się źle przychodząc do osoby. Z czymkolwiek, wiesz co chodzi. Ty się musisz czuć po prostu tak zrelaksowany, jakbyś to mówił do siebie przed lusterkiem. Tak, dlatego fajne też jest, kiedy ta druga osoba, która jest twoim przyjacielem, czy stara się o to, żeby zostać twoim przyjacielem, właśnie też dzieliła z tobą zainteresowania, hobby, żeby móc wspólnie spędzać ten czas, czy nawet móc o czym porozmawiać. Bo nie wiem, na przykład jeździłabym na tirach, no to ciebie by nie bardzo interesowało To zależy. pompa jakaś tam, czy coś, pasek rozrządu, taki jest, czy coś. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale no dobra. Pasek rozrządu. Wiesz co, ja się właśnie tak zastanawiałem, bo ja sobie myślę o swoich przyjaciołach. Mam całych 2, 3 może. I teraz tak, na przykład moja Monika jest prawnikiem. Wiesz, ja z prawem mam niewiele wspólnego, ale z każdym znajomym, z każdym przyjacielem musisz mieć coś wspólnego. Taki wspólny język, albo jakieś wspólne zainteresowanie, albo coś, co was po prostu będzie wiązać. W moim przypadku jest to na przykład, bardzo lubimy poruszać głębokie tematy, takie trudniejsze tematy i tak dalej. To nie znaczy, że tylko o tym rozmawiamy, bo te lekkie też oczywiście się przewijają i jest bardzo przyjemnie, ale na przykład to już gdzieś tam wyróżnia tą znajomość poza innymi, dlatego, że możemy sobie usiąść, porozmawiać jak tacy wiecie, dwóch, nie wiem, skomplikowanych ludzi, którzy chcą wspólnie rozwiązać problem. Ale wydaje mi się, że nawet jakby chciała się z tobą podzielić na temat jakichś tam prawniczych newsów, to użyłaby takiego języka, żebyś ty, laik, zrozumiał, o co jej My się chodzi. zawsze rozumiemy. Ja się zawsze czegoś od niej nauczę, ja zawsze ją czymś poczęstuję, jeżeli chodzi o moją wiedzę. Ale to tak samo z twojej strony. Będziesz chciał jej opowiedzieć o mikrofonach, czy o pędzlach, czy o cieniach, no to posłucha i może nawet tak specjalnie zada jakieś pytanie, żeby było fajnie, żeby tą rozmowę jakoś podtrzymać, a tobie, żeby było miło, bo jest zainteresowanie, mimo że może na przykład się kompletnie nie zna na tym, o czym ty mówisz. Nie wytrzymam tego, że mamy kota na kolanach. Mamy kota, pewnie zauważyliście, że wskoczył kot między nami i to nie jest wirtualny Pewnie gość. tego nie widzicie, ale to jest Daisy, cześć. Widzicie? Widzicie? Widzimy. Kot dzisiaj do nas dołączył, postanowiła A jak ona być fotogeniczna. gościem. No, taka lala. No proszę. Przyjaciółka. Usłyszała, że o przyjaźni mowa, to stwierdziła, że i o niej musi być co nieco. Nie wiem, czy słychać w odsłuchu. My słyszymy, ale nie wiem, czy wy będziecie słyszeć, że ona mruczy. Taki ASMR. Jest miło i sympatycznie, a jej za dobrze. Tyle rąk ją głaszcze. Jeszcze by pewnie miała chęć, żebyście i wy za łóżkiem podrapali, ale wy co najwyżej możecie zostawić w tym momencie subskrypcję, komentarz i lajeczka tam na dole. Cyń, 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 cyń. Tutaj w Daisy uderz. Ja tutaj go nakleję. O, tu? Tu? O, Ojej. i teraz miziacie, Daisy. Cenzura. Cenzura. Okej, kochani. Jak to jest u was? Oczywiście chcemy posłuchać waszych historii. Macie przyjaciela, z którym na przykład potem nawiązaliście relację romantyczną. Chciałbym usłyszeć tą historię oczywiście. Powiem wam, że moje wszystkie właściwie związki właśnie tak się zaczynały. Zaczynałem od przyjaźni, a potem tak poleciało. Nie wiem, czy zawsze jest tak, że w związkach jest przyjaźń, mimo że o tym już parę zdań wcześniej mówiliśmy, czy powinna być najpierw przyjaźń, a potem związek, czy związek, a potem przyjaźń, ale nie zawsze ta przyjaźń w związku występuje. No, znam takie przypadki. Nie zawsze I to jest smutne, bo potem w sumie jesteś ze sobą tak z sentymentu, z przyzwyczajenia, z tego, że już przeżyliście trochę razem, już znacie ten teren, już wiecie, tak jak to będzie. Tak, już nie ma niespodzianek. Nie ma niespodzianek,
I to takie, nie wiem, czy jest fajne, na pewno nie jest fajne, że ta druga Nie osoba jest wtedy fajne. nie dzieli z tobą zainteresowań, twoich sukcesów, najwyżej ci powie, no dobra, fajnie i Myślę, tyle. że ludzi przeraża bardziej fakt zmian Mhm. niż fakt trwania w takim związku. Jakby zmiany przerażają nas wszystkich odnośnie właściwie wszystkiego, czy to jest przeprowadzka, czy zmiana pracy, czy cokolwiek, czy nowy związek. Mhm. I w momencie, kiedy ty masz, wiesz, sobie tak myślisz, tak, o, muszę zacząć coś nowego i tak dalej, to mówisz tak, nie, jednak nie, dobra, będę trwała następne 12 lat, bo to już umiem, to już mam przepracowane i to już wiem, znam, czego się to już spodziewać. wiem, z czym się je. Mhm. I ten strach nas jednak mocno paraliżuje. Tak jeszcze a propos tych przyjaźni damsko-męskich, to one często powstają na przykład wśród rodzeństwa, no bo wtedy raczej nie ma możliwości Ja się z moją siostrą przyjaźnię. o romantyczny aspekt. Bardzo często to się zdarza, że w pracy z współpracownikami gdzieś tam przyjaźń się pojawia. Ja się tu nie zgodzę. Ja się tu nie zgodzę niestety, dlatego że właśnie praca jest ostatnim miejscem, w którym Ale powinieneś zdarzają szukać się, znajomości. zdarzają się. Może związki to jest ostatnie miejsce, praca to jest ostatnie miejsce, gdzie powinieneś szukać związków, ale przyjaźnie się często pojawiają, zawiązują, albo jakieś bliższe relacje, bliski znajomy. Wiem, że to prawda, dlatego że po części jestem też tego przykładem. Poznałem ludzi w pracy i znamy się do dzisiaj, aczkolwiek życie mnie nauczyło, że chodząc do pracy, idziesz do pracy, czyli idziesz, zrób swoje, wróć do domu najlepiej po cichu, bo często to się kończy po prostu źle. Dlatego, że właśnie w pracy się nie powinno szukać znajomych, bo tam się pojawia rywalizacja o posadę, dużo rzeczy takich po prostu się negatywnych gdzieś wkrada i nie warto. Taka rada dwójka Skaja. No ale wujek Sky musi pamiętać, że jak już pracujemy, przebywamy z tymi ludźmi w tej pracy, to czasami to są jedyni ludzie, gdzie nam gdzieś tam towarzyszą, bo cały dzień jesteśmy w tej pracy, potem wracamy, potem przychodzą jakieś święta, urodziny i I tylko się spotykacie. ci ludzie nam zostają. No na pewno, wiesz co, u każdego człowieka ta praca odgrywa bardzo, bardzo znaczącą rolę w jego życiu, bo albo jesteś w domu, albo jesteś w pracy. Tak wygląda życie niestety. Tak. A jak masz 2 dni wolnego, no to są te 2 dni. Pierwszy dzień, żeby odetchnąć po tygodniu pracy, a drugi, żeby się przygotować do pracy, bo się zaczyna jutro. No ale jak się zaczyna sezon grillowy, to bardzo często jednak spędzasz tego grilla z tymi znajomymi z pracy. Możliwe. Ja z moimi współpracownikami wydywałem się, ale to jest bardziej takie, że okej, może raz w miesiącu się gdzieś złapiemy, pójdziemy do pubu czy coś tam, potem może co 2 miesiące i tyle. Jeżeli chodzi o przyjaźnie, to raczej u mnie, w moim przypadku, zaczynały się chyba zupełnie inaczej, ale wiem, że to jest wykonalne, że u innych ludzi się tak zdarza. Wspólne zainteresowania i wartości na pewno pomagają w tworzeniu przyjaźni. Rozmawialiśmy już o tej przyjaźni damsko-męskiej, czy tam męsko-damskiej, kiedy pojawia się uczucie z jednej strony i wydaje mi się, że dość mocno omówiliśmy ten temat. Ale tak zaczęłam się teraz tak zastanawiać, kiedy tak Daisy między nami tutaj przycupnęła, czy jeżeli ta druga osoba, mimo wszystko, wiedząc, że ty nie jesteś zainteresowany, stara się pokazywać tobie na siłę, że ona jednak by chciała coś więcej. To co ty wtedy masz zrobić? Usunąć się, zmniejszyć ten poziom, tą relację z przyjaźni na znajomość? Myślę, że to równo znaczy z tym, że ta osoba cię nie szanuje. Nie szanuje twojego zdania, nie szanuje twoich wyborów. Bo ty, komunikując tej osobie, że nie jesteś zainteresowany relacją romantyczną, zostajesz dalej napastowany. To znaczy, wiadomo, że w przyjaźni możesz powiedzieć tak, hej, czuję coś do ciebie. Ktoś mówi na przykład, sorry, ja nie. Koniec tematu. Albo jestem w związku, albo coś. Lecimy dalej, no. nie? Ale jeżeli ta osoba dalej ci naciska, to znaczy, że twoje zdanie nie jest dla niej ważne. nie jest ważne, ona ci nie szanuje. Ja tak to odbieram na przykład. Dla mnie to równo znaczy. A miałeś takie sytuacje? Miałem. Wiesz co, ja miałem też taką świetną przyjaźń, która się pięknie rozwinęła właśnie na odwrót. Ty się zauroczyłeś? Nie. Właśnie z przyjaźni zrobiła się przyjaźń romantyczna, gdzie jedna osoba była bardzo nastawiona na mnie, ale właśnie po rozmowie, po takim komunikowaniu się, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi, rozmawiajmy, ważne Tak. sprawy.
zaczęła łagodnieć, zaczęła przechodzić z powrotem na przyjaźń, bo tak jak mówiłem, słuchajcie, kiedy ktoś się zakocha i potem powiesz tak, nie, zostaniemy przyjaciółmi, to ta osoba nie zrobi tak, wiesz, bum, stryk, spoko i nie było tematu, jestem przyjacielem, tylko dalej ma problem, który trzeba rozwiązać. I przeszliśmy na tak fajny rodzaj przyjaźni, że już nie ma tego aspektu romantycznego. Czyli da się. Tylko trzeba sobie dopracować to. Trzeba Dopracować czasu samo się nie zrobi. i samo się nie zrobi i na pewno trzeba porozmawiać i jakieś na nowo ustalić granice, co Dokładnie. można, czy nie można. Wiesz co, my dzisiaj, będąc na tym Kuczaju, o którym wspomnieliśmy wcześniej, przeprowadziliśmy taką krótką rozmowę, pogawędkę z jedną osobą tam i bardzo mnie to tak zaintrygowało, że ta osoba jest w związku, ma małżonkę, ale małżonka nie bardzo byłaby szczęśliwa z tego powodu, że jej mąż ma przyjaciółkę. No tak, ale wiesz co, tak naprawdę dużo ludzi jest zazdrosnych. To jest bardziej cecha osobowości. To jest też, często wywozi się z traum, które przechodzimy Tak. sobie. Powiedzmy, jestem w związku, ktoś mnie zdradził, mam problem z zaufaniem, automatycznie, pstryk. Potem pracuję nad tym, ale dużo ludzi tego nie robi, bo tak jak przed chwilą mówiliśmy o tej przyjaźni, samo się nie zrobi. Trzeba to przepracować, trzeba sobie dojść do wniosków i konkluzji. I jeżeli ta osoba ma traumę, to będzie miała problem z zaufaniem. Powiedzmy, zostanie drugi raz potraktowana w ten sam sposób, trauma się pogłębia, będzie trudniej wyjść. I wydaje mi się, że z tego, co on opowiadał, że żona nie pozwala mu mieć przyjaciółki, to jest nieprzepracowana trauma. No ale co w momencie, kiedy jest jedno małżeństwo, jest drugie małżeństwo i chcą się przyjaźnić tak na zmianę, żona twoja na przykład z partnerem tej drugiej strony, a partner z twoją partnerką, czy na odwrót, bardzo to skomplikowane, ale wiadomo o co chodzi. Chłop z babą, a baba z chłopem. I kiedy się pojawia taki zakaz, nie możesz się z nią kontaktować, nie możesz się z nim kontaktować. Czy taki zakaz od drugiej strony jest w porządku? No nie jest. Wiadomo, że każdy sobie w związku ustala, Zasady. na co się godzisz. Na co się godzisz, to już jest twoja sprawa. Regulamin, dzień Ktoś ci dobry. powie, nie możesz wychodzić po 17 z domu. Jeżeli nie wychodzisz, to jest twoja wina. Ty sobie na to pozwoliłeś, ty się zgodziłeś, nie możesz nikogo za to obwinić. Ja na przykład wiem, że gdyby mój Alan powiedział mi na przykład, nie możesz się z tym albo z tym kolegować, nie może mi tak powiedzieć. Nie może mi kazać wybierać między jedną osobą a drugą. Jest to po prostu niezdrowe i toksyczne w moim przekonaniu. Wiesz, a jeżeli chodzi o relacje dwóch związków, małżeństw i tak dalej, na przykład moja Anna ma męża, ja mam Alankę. My się widujemy razem, ale my się nie widujemy tylko zawsze w 4 osoby. Ale też osobno. Też osobno. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego, dlatego że po prostu postawiliśmy sobie daliśmy sobie jasne to zrozumienie, kim dla siebie jesteśmy i nikt nie przekracza tych granic. Przez co? Przez szacunek do drugiej osoby. Pięknie. Tak, to jest ważne. Szacunek wyznacza granice. Szanujmy się i o tym należy pamiętać, że trzeba myśleć o sobie. My jesteśmy number one, tak jak już powiedzieliśmy w ostatnim odcinku. I warto rozmawiać ze swoim partnerem na temat przyjaźni, które chcemy gdzieś tam mieć, nie mieć. Ktoś mi zwrócił kiedyś uwagę, że podczas nagrywek bardzo dużo patrzę na podgląd. Teraz też się cały czas na tym łapię, że patrzę, ale wiecie co, nie patrzę w ogóle na to, jak my wyglądamy w kamerze, tylko patrzę na Daisy, która sobie tutaj siedzi i ja ją tak za uszkiem idzie i tak cały czas patrzę właśnie, czy jeszcze ją widać. Ona jest dzisiaj gwiazdą między nami, dosłownie jest między nami. Ja czułam, że w końcu nastąpi taki odcinek, że któryś z kotów się pojawi i postanowi zostać gwiazdą. Była za nami, wiesz, mimo wszystko cały dzień nas w domu nie było. My byliśmy na początku, bo to w ogóle dzisiaj, ten dzień jest tak skomplikowany, co tu się dzieje. My mieliśmy nagrywać podcast, potem mieliśmy iść na trening z Kuczajem, a my tak, zdążyliśmy skończyć makijaż, na którym się naprawdę dzisiaj nagimnastykowałem. Oj tak. Dlatego, że przyczyny techniczne, cienie nie działają. I nie zdążyliśmy go nagrać. Problemy realizacyjne, tak zwane. Poszliśmy na trening z Kuczajem i wróciliśmy dopiero go nagrać. Jest, żeby was nie skłamać, zaraz wam pokażę, bo nawet nie wiem. Poka. Jest 5 po północy. Widać. Widzisz, jest 5 po północy,
A my dopiero nagrywamy, dlatego, że mieliśmy dzisiaj dzień cały czas w biegu, no i Daisy za nami zatęskniła, bo byliśmy poza domem. Dzień pełen wrażeń, ale takich pozytywnych, bo nawet ten cały trening, tam też była w pewnym momencie taka myśl przewodnia, która tam wzruszyła sporo osób. O, mi Była też maska poleciała. Nastrojowa muzyka, tak, widziałam, że ty, spociły ci się oczęta troszkę. No, chciałem się uspokoić, dlatego, że ja wiedziałem, że to tyle mi brakuje, żeby pęknąć, a jak pęknę, to u mnie jest lament. To nie jest płacz, tylko ja się zanuszę jak małe dziecko i mówię tak, nie daj Boże, jak on mnie przytuli, po mnie, siedzę i kwiczę i jeszcze będzie się zanosić po całej sali, tyle ludzi, nie? Mówię, dobra, muszę się uspokoić, wytrzeć policzki, mówię, o tym opowiemy wam na pewno następnym razem, ale było fajnie, tyle wam powiem. Sympatyczny człowiek, sympatyczna energia. Dużo też osób, podglądaczy spotkaliśmy. Było bardzo miło i sympatycznie. I ja tak jeszcze wrócę do tych przyjaźni, do tych sprzed lat, które trwają tam 10, 15, 20 lat i one zdecydowanie wcześniej powstały niż na przykład ty jesteś teraz w związku, czy ja miałam jakieś tam związki. Czy ta druga strona gdzieś tam kręciła nosem, że jakaś, nie wiem, pani jest w twoim życiu jako twoja przyjaciółka, czy nie? Żaden z moich partnerów właściwie nigdy nie był zazdrosny o moje przyjaźnie i tak dalej, bo ja bardzo lubię swoją wolną rękę, ja bardzo lubię swoją wolność i tak dalej, ale zdarzało się, że na przykład przyjaciółki były zazdrosne o inne przyjaciółki, albo koleżanki o koleżanki. No dobra, ale to o co można być w takim wypadku, kiedy jesteś tam przyjaciółką, być zazdrosną o inną przyjaciółkę czy przyjaciela? Bardzo to skomplikowane, ale... Właściwie nie do końca wiem, ale zazdrość jest raczej domeną kobiet. Wydaje mi się, że niestety tak jest. A co, faceci nie zazdroszczą? Dużo mniej. A może nie pokazują, nie okazują tego Z tak doświadczenia łatwo. wiem, że facet dużo mniej gmera nad uczuciami. Wiesz, my jesteśmy bardzo, bardzo prostymi stworzeniami. Dla nas jest albo czarne, albo białe, nie ma całej palety barw, nie doszukujemy się drugiego dna. Powiedział ten, co robi tęczowe makijaże. Ja robię tęczowe makijaże, bo się na tym znam, ale to nie o to chodzi. Ale mam czarno-białe uczucia. Tak, ale z reguły właśnie, jeżeli chodzi o uczucia, to kobiety mają dużo więcej problemów, dlatego, że sobie grzebią, szukają i niepotrzebnie, czasami niepotrzebnie. U nas jest prosto, chociaż też nie zawsze, od wszystkiego są wyjątki. Ale wracając właśnie do zazdrości między przyjaźniami, jeżeli ludzie lubią z tobą spędzać czas, no to chcą cię dla siebie. Na wyłączność. No i to nie znaczy, że jesteś tylko z nimi cały czas i tak dalej, ale w momencie, kiedy pojawia się na przykład ktoś nowy i zaczynacie na przykład mniej czasu spędzać ze sobą, to ta osoba zaczyna tęsknić za tym czasem, który spędzaliście tak często, Bo czuje tak taki dużo. syndrom odstawienia może. Troszkę tak, tylko ty nie porzucasz osoby. Ty nie spędzasz z tą osobą jakoś mało czasu ani nic, tylko po prostu teraz dzielisz swój czas na więcej osób, więc z założenia po prostu będzie go mniej. I dla każdego chcesz, żeby ten czas był tak samo wartościowy, jak był. Oczywiście, no wszystko wymaga twojego czasu, wiesz, czy pracujesz, powiedzmy tak, pracujesz i potem pracujesz drugą pracę, nie? Albo pracujesz na 2 zmiany. Czasu dla rodziny będziesz miała mniej. Tak. Dlatego, że praca wymaga więcej czasu od ciebie, nie? No i tak samo jest z przyjaźniami. Powiedzmy, poświęcasz czas osobie, ale potem pojawia się druga osoba, to ten czas, który ci pozostał, jest dzielony już na więcej osób. I wydaje mi się, że to jest okej. Także to jest jeden z przykładów, o co można być zazdrosnym. No, można. Na pewno tych jeszcze rzeczy może być zdecydowanie więcej, ale ja nigdy tak nie zastanawiałam się, o co mogłabym być zazdrosna, jeśli chodzi o nie wiem, może przyjaciela, przyjaciółkę jakiejś tam mojej bliskiej osoby. Nie przyszło mi to nigdy przez myśl. Jeżeli byś była na przykład zazdrosna o to, że koległeś się tylko ze mną, a nie koległeś się z nią, to jest toksyczne. To jest toksyczne, to jest Tak. złe i nie można stawiać takich granic, że albo ja, albo nikt więcej, Nigdy nie można stawiać takich w ogóle wyborów, nikogo przed takim wyborem, wiesz? Możesz powiedzieć na przykład córce czy synowi, że nie koleguj się z kimś tam, bo ma na ciebie zły wpływ, ale to jest twoja moc rodzicielska, Tak. którą posiadasz. Ale jeżeli jesteś z kimś przyjacielem albo w związku, to ty nie rozkazujesz tej osobie, co ona ma robić ze swoim życiem. Pozwalasz jej robić, co jej się podoba właściwie. Możesz ją gdzieś tam poinformować o swoim zdaniu, nie możesz jej do niczego zmusić ani nakazać, a jeżeli ona zrobi coś, co ci zagraża, albo coś, co cię rani i tak dalej, to wtedy to, na co masz wpływ, to ty. Bo ty możesz coś z tym zrobić. Możesz odejść, możesz porozmawiać, możesz sobie przejść przez to wspólnie i tak dalej,
ty masz wpływ tylko na to, co ty robisz, a nie możesz... Dużo ludzi tego nie rozumie. Dużo ludzi przychodzi do osoby i tak, jesteś taki, musisz robić tak. Do mnie na live przychodzą tak. Musisz tak. mieć takie paznokcie, musisz być inaczej ubrany, musisz tak... Przepraszam, Masz wolną wolę. nikomu nie możesz powiedzieć, co musi, co jest dla niego dobre. Nie możesz. Jak chcesz, możesz coś zasugerować w jakiś mądry, inteligentny, normalny sposób, I tak, a nie i narzucać. tak nawet w przyjaźniach i w partnerstwie. Mam faceta, ja mu nie mogę powiedzieć, z kim ma się kolegować albo z kim ma się nie kolegować. Mogę mu powiedzieć na przykład, co myślę. Mi się to nie podoba albo coś tam, ale to, co on zrobi, zawsze będzie jego decyzją. I ty musisz ją uszanować. Wtedy. Oczywiście. Jeżeli żyjecie razem i macie jakieś tam zasady, no to trzeba to wtedy zaakceptować, przyjąć do wiadomości i dziękuję. I to jest wtedy takie zdrowe, nietoksyczne. Chciałbym, żebyś chyba mi odpowiedziała O! na właściwie pytanie tego odcinka. Czy twoim zdaniem, Basiu, istnieje przyjaźń damsko-męska? Tak. I powiem to z pełną No odpowiedzialnością. widzę, że to tak od razu zdecydowana była. Tak, istnieje, bo mam przynajmniej jednego takiego przyjaciela. Mhm. Odkąd miałam 17 albo 16 lat. Czyli już za 2 lata się przyjaźnicie. Tak, no raptem 2 lata. I ta przyjaźń miała swoje zloty, upadki, to wiadomo, różnie w życiu bywa. Raz było bliżej, raz dalej, ale ta przyjaźń trwa i sądzę, będzie trwała do naszych... Happy ever after. Tak, No. do naszych ostatnich dni, do naszego ostatniego tchu. I wydaje mi się, że wiemy o sobie wszystko i każdemu jest w stanie pomóc bez względu na to, jaka jest godzina. Wiem, że jakbym nawet teraz wykręciła numer, to ta osoba odbierze i mi pomoże, jeżeli miałabym taki problem. Problemem jest tylko to, że nie jesteśmy tutaj w Anglii, tylko no... ten sam kontynent, ale wiele kilometrów. I to jest dla mnie ważna przyjaźń i takie przyjaźnie należy pielęgnować, ale z drugiej strony miałam też, tak mi się wydawało, przyjaciela przez lata i się bardzo zawiodłam w momencie, kiedy odkryłam, że mnie oszukał i okłamał. Okej, ale czy oszukał cię jednorazowo, czy oszukiwał przez długi Okazało czas? się, że przez jakiś czas oszukiwał i kłamał w żywe oczy, a konkretnie w żywe ucho. O. I wiesz, znamy się cały czas. Nie Wiesz, wiem, czy on że- myśli, że się przyjaźnimy, ale to już nie jest to samo. Ludzie przechodzą przez różne etapy w życiu. To też trzeba mieć na uwadze, bo czasami jedna akcja, 2 akcje nie określają człowieka. To była, można by powiedzieć, taka potężna zdrada. I no, dla mnie to nie jest do wybaczenia. Tak jak mówiłam, że wcześniej, jak rozmawialiśmy, że powinna być szczerość, nie powinniśmy się okłamywać w przyjaźni, to oszustwo i kłamstwo nie ma miejsca na to. Powiem ci na swoim przykładzie, bo wiesz historię, znaczy wy nie wiecie, ale dużo ludzi wie, kiedy Matt wyrzucił mnie z samochodu w środku nocy i ja siedziałem taki zziębnięty i tak dalej. Znowu co mogłem zrobić? Mogłem zdecydować, czy to jest dla mnie dobre i co chcę z tym zrobić. I ja stwierdziłem, że dla mnie to jest za dużo, Postawiłeś kropkę nie nad i. potrafię udźwignąć więcej, odchodzę, ale czy to, co się stało, zmieniło moje myślenie, że Matt jest złym człowiekiem? Nie jest, dlatego że to, co ja widziałem, to jest to 8 lat, w którym byliśmy razem i właściwie zawsze był dla mnie dobry. Jedna sytuacja, albo nawet takich kilka jakichś tam kłótni czy czegoś, nie zmieniło nigdy mojego poglądu. Tak, ja się z tobą zgodzę, ale to postawiło tą wspomnianą kropkę nad i, że stwierdziłeś dość. Tak. I w momencie, kiedy ja odkryłam to kłamstwo i oszustwo i działanie za moimi plecami, gdzie mi opowiada inne rzeczy, no to też było takie postawienie kropki nad i. Sorry, ale już tym przyjacielem nie jesteś. W tym momencie zakończyłeś tą przyjaźń. Tak, zakończyłeś przyjaźń, ale on był dobrym człowiekiem dalej, czy zmienił twoje... Zmieniło się trochę moje Twoich nastawienie, bo gdzieś tam zabolało. Każda zdrada boli. Oczywiście. Czy to w związku, czy w przyjaźni i ta przyjacielska też boli i znamy się do tej pory, ale to już nie jest to samo i nigdy nie będzie i nie zamierzam nawet Rozumiem. podkręcać tego, żeby to wróciło na stopy przyjaźni. Niech będzie tak, jak jest. Możemy porozmawiać sobie o pogodzie albo mogę jakąś ciekawostkę Wiesz co, ja opowiedzieć. też- I to wszystko. Ja też w coś takiego sobie wierzę gdzieś tam, że dużo ludzi jest po coś. Wiesz, to nie znaczy, że musisz z tych ludzi skorzystać, bo to jest ohydne zachowanie, ale uważam, że niektórzy ludzie pojawiają się w twoim życiu, żeby odegrać pewną rolę. Tak. I ta rola nie musi być na zawsze. Ktoś na przykład powinien być twoim przyjacielem przez 6 lat
super, na przykład tyle czasu byłaś bardzo samotna, potrzebowałaś kogoś obok, ktoś spełni świetnie tą rolę i okej, i wystarczy. I to nie jest tak, że teraz celowo, 6 lat minęło, wychodzę, nie? Dziękuję, do widzenia, Tylko- czas się skończył. Tylko życie. Weryfikuje. Tak, życie wasze drogi gdzieś tam dzieli i każdy sobie idzie w swoją. I każdy jest po coś potrzebny, wiesz, i nie wszyscy są na zawsze, dlatego jeżeli na przykład przyjaźń gdzieś urywa, ja i tak jestem bardzo wdzięczny za ten czas, bo wiem, że na daną chwilę to było dla mnie bardzo dobre, bardzo tego potrzebowałem. Ale wiesz, co mnie zaczęło zastanawiać po tym, jak odkryłam to kłamstwo, tą zdradę w tej przyjaźni, czy przez okres właśnie tych paru lat, kiedy ta przyjaźń trwała, czy też nie byłam oszukiwana wcześniej, okłamywana. Nigdy się tego nie dowiesz. I to mi tak, zniszczyło mocno obraz tej znajomości, tej przyjaźni i mówię, nigdy to już nie będzie to samo. No i życzę szczęścia, powodzenia, niech życie się toczy. Zawsze sobie dużo grybamy, szczególnie jak się coś złego stanie, to wtedy siedzisz i się Mózg tam będziesz siedzieć szaleje. i grzebać. Na przykład, nie wiem, chłop cię zdradzi i teraz tak, a czy zdradził mnie z jedną? Czy Czy z innymi? Od kiedy? I czy jeżeli A może teraz jest tylko grzeczny? jedna wyszła na jaw? Albo jedna wyszła na jaw, albo czy jak teraz jest Zaczyna się dobrze, czy Sherlock następnej nie ma, Holmes. czy to, czy tamto. Tak. Się dzieje. To jest, ale wiesz co, koniec końców to jest też niewyniszczające dla ciebie. Okropnie, nie dla twojego związku, nie dla niego, dla ciebie, bo ty pogrążysz się w tym strasznie, w tym swoim dochodzeniu, no i nic to dobrego nie przyniesie, dlatego ja uważam, że też fajnie zaakceptować to, co jest wiadome, to, co można się dowiedzieć, bo nie zawsze wszystko jest wiadome od razu, a jak się nie można dowiedzieć, To może i lepiej, bo lepiej śpisz. no to pal jak to możesz licho, śpić, pal to spać. licho. No ale o zdradach może kiedyś porozmawiamy, bo też Oczywiście. jest temat rzeka i o nim dużo można by powiedzieć. A jeszcze te przyjaźnie, no bo większość tych przyjaźni powstaje jednak tak w życiu realnym, tak, spotkasz kogoś, masz ten dotyk cielesny. Ja zauważyłem, że w ogóle nie patrzę w kamerę, tylko cały odcinek na ciebie. To ja może się pogapię trochę w kamerę, ale kontynuuj. Popatrz w kamerę i są to przyjaźnie jakieś tam takie fizyczne, życiowe, realne, ale zdarza Tak. się też, że poznasz kogoś w świecie internetowym i takie Ja mam- przyjaźnie ja- też istnieją. Ja mam dużo takich znajomości, wiesz, nie mówię, że przyjaźnie, wiesz, dla mnie przyjaźń to wtedy, kiedy ja teraz mogę zadzwonić do kogoś, że jestem w Meksyku, potrzebuję pomocy, nie mam pieniędzy, nie mam paszportu. Help me. Tak. I ta osoba wcale nie musi przyjechać do Meksyku, cię, wiesz, na barana wziąć i biec do Polski, czy do gdziekolwiek Ale ogarnie mieszkasz. wszystko, podpowie, Tak. nie wiem, sprawdzi Ona internety. wykorzysta wszystkie telefony możliwe, wyśle ci pieniądze, wyśle ci, kurczę, Ubera, coś zrobi, co jest tylko w stanie, bo wie, że na ciebie też może liczyć, gdyby się coś działo, a życie się może stać. Każdemu z nas może się życie stać w najmniej oczekiwanym momencie. Tego nikomu nie życzę, wam też nie życzę, sobie nie życzę, bo to z reguły są straszne sprawy. Ale właśnie takich osób, do których ja rzeczywiście mogę tak zadzwonić, jest mało. Dlatego Też tak mam, no. ciężko mi jest nazwać przyjacielem wszystkie dobre znajomości, dlatego jestem bardzo selektywny, ale tak mówiąc o tych znajomościach internetowych, mam dużo ludzi, z którymi utrzymuję bardzo, bardzo, bardzo długo kontakt. Czy mogę na nich liczyć? Nie. To znaczy, że są dla mnie dostępni w rozmowie, wiesz o co chodzi, Tak, wysyłamy tak, sobie tak. prezenty na święta Tak. i tak dalej, ale już wtedy ich nie klasyfikuję jako przyjaciół, bo do tego potrzebne są inne kryteria. Także mam bardzo dużo dobrych znajomości. Ale też można w tym internecie znaleźć, bo ja sama jestem takim przykładem i też jest to przyjaźń damsko-męska, że w momencie, kiedy, nie wiem, mi się coś tam przydarzyło w życiu, to ta osoba była i całe mogłaś swoje... liczyć na to. Tak, i całe swoje życie postawiła do góry nogami i była. O każdej porze dnia i nocy. I takie znajomości, takie przyjaźnie, czy to w życiu realnym, czy właśnie w internetowym, jak się trafią, bo żyjemy w takich czasach, gdzie ten internet jest cały czas gdzieś tam obok nas, należy doceniać. Oczywiście, że tak. Każdego człowieka należy doceniać, kto wprowadza coś dobrego w twoim życiu. Bo nic nie dzieje się bez przyczyny, jak to mówi pewne przysłowie. Ja to znam tylko po angielsku, ale to nie będę przytaczać, bo to po mojemu jest. No dajesz. No nie, bo to nie. Nie nadaje się. Nie. Z cenzurą musiał wypuść? Nie mogę ci powiedzieć nie. Dlaczego nie? Powiem ci później, jak już skończymy A odcinek. jakby widzowie chcieli usłyszeć? To może w następnym odcinku, jak zdecydujemy, czy się nadaje. Nie, to nie jest nic strasznego, nie. No.
Nie uda się z ciebie tego wyciągnąć. Nie dzisiaj. Słuchajcie, jest pierwsza w nocy, jesteśmy zmęczone. Oj, troszkę tak, no. To był długi Okej. długi dzień. To ja też ci odpowiem, wiesz? Fajnie, że zapytałaś. No nie zdążyłam, bo mi wlazłeś słowo, więc zapytowywuję cię. Tak czy nie? Jest możliwa czy niemożliwa? Istnieje czy nie istnieje? No, hello. No dobrze. Czy w moim przekonaniu przyjaźń damsko-męska jest możliwa? Jest. O, Jest, dlatego że mam kurczę kobietę, mam kobiety. mam przyjaciółki, fajne działchy, fajnie nam jest. Fajnie, wiesz, te przyjaźnie trwają, one są naprawdę wieloletnie. Ja jestem chłopakiem, one są dziewczynami. Uwaga, damsko-męska. Tak, i trwają, także ja wiem, że są przypadki, w których pojawia się część romantyczna, gdzie się psuje, gdzie się pojawia zazdrość, gdzie się pojawia bardzo dużo rzeczy. Słuchajcie, katalog można sobie otworzyć na stronie 16 i masz całą listę. Dużo się może zdarzyć w każdej relacji i to nie tylko w damsko-męskiej. Kobietka Kobietka z kobietką. Kobietka, jak się zaprzyjaźni z kobietką, to też się dużo może tam stać niezgodności. Ale chłop z chłopem też może iskrzyć. I nie chodzi tu o iskrzenie romantyczne, tylko no, może być właśnie jakaś zazdrość, jakiś Wszystko foszek. się może zdać w każdej relacji. Dlatego tak naprawdę to nie ma reguły, czy to jest damsko-męska, ponieważ wszystkie zasady, które obowiązują w przyjaźni, aplikują się tak naprawdę do każdej konfiguracji. Bez względu na to, czy on. No i jeszcze ono. Ono, I jeszcze ono. oni, they. To już zbyt skomplikowane. Świat się rozbudował, musisz nadążyć. To zbyt skomplikowane. Ja mam 18 lat plus VAT. Przepraszam bardzo, za moich czasów to wiesz, było inaczej. Ja wiem, ale o tym też na pewno będziemy rozmawiać, także też się dowiecie. To co, powoli dobiegamy do końca odcinka? No nie da się ukryć, że wielkimi krokami zbliżamy się do naszego cotygodniowego wierszyka. Mam nadzieję, że pamiętasz tekst. Nie, a mam gdzie zapisany, poczekaj. Jeszcze się nie nauczyłeś? No weź. Notatki odpali. Patrz, chcesz poczytać też? Mam to samo? Tak, mam to samo. Ale nie o wierszyku jeszcze, bo na to przyjdzie czas już za chwilę. Ja tak czuję gdzieś w głębi serca, kości, że nasi widzowie chociaż troszkę się z nami już zaprzyjaźnili. To już Myślisz, że- 7 odcinek. Myślę, że wiecie co, dużo czasu spędziliśmy razem. No parę godzin. Tak jakby sobie pomyśleć, wiesz, niech odcinek ma 45 minut. Tak Średnia. arytmetyczna. To jest 7 odcinków, wy spędziliście z nami, no tak, Tydzień w tydzień, jak w dobrej przyjaźni. nie wiem ile to jest czasu, chciałem sobie to dodać w głowie, ale 7 niestety razy 4, 28, to tak, nie jestem dobry z matmy. to wy możecie Czekaj. policzyć. 7 razy 45, tak? No to 40, 7 razy 4, 28, 7 razy 5, 35. 35 plus 40. Jakie 40? To jest wyższa szkoła jazdy dzisiaj matematyczna. Jezu, 28 dodać A. 35 ci tam wyszło. Dużo. Ładnych parę godzin już z nami spędziliście. Nie przez róbmy ostatnie matmy na tygodnie. podcastach już nigdy. Nie, możemy robić, ale może nie o pierwszej w W nocy. komentarzu poproszę, żebyście napisali mi, ile czasu spędziliście z nami. Dużo. Ja się nigdy nie dowiem. Dużo. Ja ci potwierdzam I czy to. ten czas wystarczy, żebyśmy się już z wami Tak, zaprzyjaźnili? tak. Tak? No na pewno. No mi wystarczył. No, to ja się bardzo cieszę, że ci wystarczył, bo A myślisz, że im wystarczył? wystarczył im, bo z tygodnia na tydzień nas coraz lepiej poznają. Z Oczywiście. innej Jest strony. nas coraz więcej. Z każdym następnym odcinkiem przybywa nas więcej słuchaczy, oglądaczy I podglądaczy. i To jest takie podsłuchiwaczy. fajne. Tak. Okej, kochani, zapraszam was na wierszyk. A czekałam, aż Standardowo. powiesz, okej, kochani. Okej, kochani. Zauważcie, że Sky co Każdy- tydzień, Każdy odcinek tak kończę. każdy odcinek jest okej, Okej, kochani. w Okej, takim razie kochani. coś tam, nie? Okej, kochani, w takim razie coś tam. Zapraszam was na wierszyk. 3? Mówisz ze mną? 3, ja odliczę. 3, 2, 1. Usiądź z nami, pogadamy, to zostanie między nami. Dziękuję bardzo, zapraszam na outro. Pa! Serio? 3, 2, 1. Usiądź z nami, pogadamy, to zostanie między nami. I widzicie, jaki on jest? Ja powiedziałam, że mam odliczyć, a on
A on odliczył. No ja odliczyłem, bo ona u mnie tylko od 1 do 3 i w A górę kto ci liczyć. tak powiedział? No, myślisz, że nie czytam twojego bloga? Musisz wszystkie sekrety zdradzać. Wiesz co, mieliśmy się dzisiaj nie kłócić. Miało być o przyjaźni, miało być grzecznie, kulturalnie, a ty co? Ale Dymy ja już nic, na końcu. Ja nic nie podpisywałem i nic nie obiecywałem. Jest na taśmie nagrane. No, chyba toaletowej. Kochani, bardzo dziękujemy za dzisiaj. Życzymy ufać wam facetom. dobrych wyborów. Co nie ufać facetom? Kobietom też nie ufaj. Babę zesłał Bóg, a to wiesz, to już tak niebiańsko. Anielskie istoty. Fajnie żyjąc ze sobą. A mnie to nie wiem skąd się wziąłem. Z kapusty. Z kapusty. Miłego tygodnia, cudownego weekendu, tego co jeszcze trwa i widzimy się i słyszymy za tydzień. Trzymajcie się ciepło, do Każdy usłyszenia. weekend. Do Pa, zobaczenia. pa! Bądź z nami, powiem, co zostanie.